No i proszę Państwa, witamy w Australii. Witamy w Australii. Piękne, czerwone skały na ścianach. I taka też jest zachodnia Australia, tak mi się kojarzy. Trochę zielonego, trochę czerwonego i trochę niebieskiego woda. O, chyba takie widoki będziemy teraz oglądać przez 3 tygodnie, także dobrze, że na lotnisku już lojalnie o tym uprzedzają. Mój paszport nie uniknął dodatkowej kontroli. Dodatkowy pan wziął specjalną lupę ze światełkiem i go bardzo dokładnie oglądał niektóre strony, ale puścili mnie szybko. Natomiast ogólnie cała kolejka była bardzo, bardzo szybka i sprawna. Widać, że tutaj po prostu nie ma aż tak dużo lotów, ale te co są rozładowywane bardzo szybko i bez specjalnych komplikacji. No, pytali się, czy mamy jakiś alkohol, powiedziałem 1 butelkę, no to jest ok, papierosy nie, co będę tu robił i tak dalej. No, standardowe pytania. Wszystko poszło bardzo, bardzo szybko. Bagaż dopiero zaczyna przyjeżdżać, zresztą chyba się wbiłem w jakąś krótszą kolejkę i moi współpasażerowie jeszcze tu nawet nie przyszli, także jestem pod tym pasem zupełnie sam prawie. Bagaż dopiero przyjeżdża, także jest spoko. To, co jest takie bardzo miłe tutaj, jeśli chodzi o imigrację, że ci ludzie są nie są tacy pretensjonalni, nie są tacy wielkopańscy, ci urzędnicy na granicy. Ja pamiętam, to samo zdarzyło mi się pół roku temu, że zapomniałem 2 rubryk wypełnić w formularzu migracyjnym, chyba daty urodzenia i teraz też nie wiem, czemu mi to umknęło. Babka po prostu patrzy do paszportu i wpisuje to sama, bez żadnego proszę uzupełnić. Więc naprawdę no, tu się przyjemnie się tu wjeżdża. Już przeszedłem całą kontrolę, wszystkie screeningi, biosecurity i inne pierdoły. Bardzo piękne psy są tutaj na zdjęciach, takie labradorki. Reklamowane są te psy jako wykrywacze biozagrożeń. Natomiast wszystko już mi prześwietlili, wszystko jest ok, nie było problemu ze sprzętem kempingowym, jak się trochę bałem. W Nowej Zelandii raz musieli mi czyścić ten sprzęt kempingowy na granicy z ziemi przywiezionej z Europy. No, oni mają tu trochę obsesję na punkcie różnych zagrożeń biologicznych i różnych rzeczy, które mogą skazić im ekosystem z innych kontynentów, więc tego pilnują. Natomiast siedzę już na zewnątrz przy kafejce i czekam na Christiana. Nie jest tu za ciepło, trzeba przyznać. Z zewnątrz wieje takim chłodem, a lotnisko, jak wiele rzeczy w Australii, jest takie półotwarte. No ale okej. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie kupił od razu wspaniałej australijskiej kawy. Kawa w Australii jest doskonała i niedroga. Także nawet na lotnisku nie kosztowała dużo. I jest zajebisty cappuccino w dużej porcji, w kubku i oczywiście pie. Angus beef pie. Jedną z takich rzeczy, których nigdy nie mogą tu wykumać, to jest sortowanie śmieci. Bo oni tu mają, w zależności od stanu, systemy są różne, ale zwykle jest coś takiego jak recycling, organics i landfill. Rozumiem, że recycling to jest to, co się reutylizuje, landfill to na wysypisko, a organic to organiczny. Ale jakie rzeczy są na wysypisko? Czego się nie reutylizuje? O co tu chodzi? Nic nie rozumiem, bo z tych ikonek to też nic nie wynika. Well, hello. Who's here? Oh my God. We're gonna need a bigger camper. Hi. Let me adjust. Gesundheit. Danke. Hotel jest bardzo ładny, mamy darmową butelkę wina i chipsy, i wodę, i KitKaty. Także jest spoko. Przyjęli z godnością wszystkie moje paczki na klatę. Było ich 6. No i teraz będę rozpakowywał. Zamówiłem tutaj trochę rzeczy do hotelu, także no w Australii, tak jak już w jakimś odcinku mówiłem lub będę mówił, opłaca się robić zakupy. Yeah? You like? I like it. Our first breakfast in Australia. Looks very nice. Your adventure awaits. Odbieramy naszego kampera teraz, także będzie się działo. Słuchajcie, jest tylko parę set metrów od naszego hotelu, także jest bardzo spoko.
So we're here with Christian. We're renting our first camper. The vehicle is ready. We've been waiting a few minutes, but now it's done. So we're gonna go have to see it. Yeah, we fly from Darwin. Christian was just showing me the chemicals for the toilets. Things we have to dump in the toilet really like traveling. to make it more liquid, you say? Yes? Okay, so we're gonna have to. Not fight your odor. That's gonna be a first time for me to dumping somebody's poo. But Christian has experience with that, so that should be fine. Idziemy do środka. Very thorough cleaning you did. Pierwszy. Krystian chyba sarkastycznie tu zauważa, że niedokładnie wyczyszczono. Christian is going to be driving, but I'm going to watch and learn. We're going to need to the hotel now. It's very nice. So what do you say about a camper, Christian? Do you like it? You watch and learn when together with me is basically the description of our relationship. That's how it's gonna be, huh? 3 weeks. 3 weeks. Like that. Let's drive. Let's not stress about the hotel. No, manewrowanie tym na pewno to nie jest to samo co manewrowanie samochodem osobowym. Christian is clearly multitasking. So how does it feel to buy all these things and not pay anything? Normal. Absolutely normal. Jedno, co jest bardzo łatwe, to znajdowanie naszego pojazdu na parkingu. Nie ma z tym żadnego problemu. Jesteśmy po naszych pierwszych zakupach, dużych, muszę dodać, no i próbujemy upakować to wszystko teraz w kamperze. No, nie jest łatwo, ale jednak troszkę różnych zakamarków i półeczek się tu znajduje, więc no radzimy sobie. No, scheiße. Troszkę to wszystko zajmie czasu potem, żeby to znaleźć i nauczyć się, gdzie co jest, ale no, jakoś no, pierwsze koty za płoty. The weather isn't so great, but we will be heading north pretty soon. But today is not a great day. We have arrived at our first destination. So Christian is opening our celebratory bottle of Launceston's finest Tasmania peated whiskey to kick off our first night in the camper. Ah, I got it. All the good things you have to work for. Now is that ruining your video? No, it's fine. I'll cut it out. Oh, let's do it again. I wasn't recording. Seriously? Yeah. Prost. What's long, yeah. Oh, that's pretty dirty, yeah.
We got dirty linen, musty linen, and dirty glasses, and dirty plates, and dirty windows. But Christian got a discount. I mean, we don't have to clean the vehicle, so that's pretty good. And we leave it pretty dirty. Oh yeah, we will, and I will complain at the end. Again. We are here on the coast, actually on the beach. I'm obliged to issue you with an infringement for unauthorized camping today. Okay, so I can do that for you now. What a pleasure. I'm not moving you on. Okay. You can stay here, but just not for the purposes of camping. So if there's somebody else asleep in the vehicle, please get them up. Yes. I will ask you this, but how did you sleep first night? Perfect. Great. So we are just waking up and preparing to make breakfast, but tutaj mamy całą kuchnię, gotujemy jajka, no jest to zajebiste. Naprawdę można tutaj być niezależnym i nad brzegiem morza przygotować sobie śniadanie. To jest wspaniała sprawa, taki kamper. No, nie doceniałem tego do tej pory. If you can look at our situation here, we camped right in a very beautiful spot. So, by the way, this is Christian's bedroom over there. Okay, this is our kitchen annex. Here, the living room area, and my bedroom upstairs, just over the driver's quarters. No i tutaj jesteśmy, jak widać, na samym brzegu morza. Po prostu jest bajka. Jest kilka jeszcze innych kamperów tam, ale w zasadzie czuję się, jakbyśmy byli tu zupełnie prawie sami. Jest wspaniały ocean, lekkie fale i nasz wspaniały kamper. O. I tak to wygląda. Napełniamy wodą nasz kamper. Jesteśmy w pięknym miejscu, to jest Hat Lagoon. Hat Lagoon, Różowe jezioro. Zaraz pokażemy, jak to wygląda. Jedzie się tutaj nad brzegiem oceanu. W zasadzie można jechać między oceanem a tą laguną. Tu jest taka droga. W zasadzie jest to o godzinę od tego miejsca, gdzie spaliśmy, więc mieliśmy tu blisko. Jedziemy na północ, w stronę Denham, w stronę Coral Bay, Exmouth i tu po drodze jest taka piękna atrakcja Hat Lagoon. Tu jest woda, która jest dzięki glonom, które w niej są, jest bardzo różowa i super do zdjęć. So Christian, what do you think? Didn't I tell you it was pink? Yeah, you told me it is pink, and
I have to admit, it is pink. Yeah, That is somehow surprising. it is really nice. Yeah. Let's make it yellow. Ooh. Chyba naprawdę nie pójdzie tam sikać. Zdaje się w ogóle, że mamy najlepszą porę teraz na to, żeby tutaj się umieścić, bo w południe ta woda jest pod kątem, jak pada słońce, jest najbardziej różowa chyba. Tak mi się wydaje. Natomiast no, widok jest naprawdę wspaniały. Nie ma tu nic, ani żadnych ptaków, ani żadnych zabudowań, nikt tu nie mieszka, jest tu tylko jeden kemping. Są toalety, jest to punkt widokowy, na którym tutaj jesteśmy i naprawdę fajnie to wygląda, bo jeszcze jak się poleci dronem, widać to z góry, to z jednej strony ma się różową wodę, a z drugiej błękitny ocean i to naprawdę są piękne zdjęcia, także zaraz spróbuję to pokazać. W ogóle mieliśmy dużo szczęścia, że to wszystko było po drodze, bo nie trzeba było tu zjeżdżać, także jest taka fajna trasa, która jest tak zaplanowana, żeby zrobić tutaj to przy okazji. Jest tu no, kilka innych samochodów, oczywiście ludzie wiedzą o tej atrakcji, ale nie jest tu przesadnie zatłoczone miejsce, naprawdę można tu spokojnie tutaj przyjechać i nie ma specjalnego hałasu. Można sobie tutaj polatać dronem, pochodzić, jest bardzo sympatycznie. Dzisiaj pojechaliśmy kawałek dalej do Parku Narodowego Kalbarii. Tu jest taka dziura w skale zwana oknem przyrody, Nature's Window. I tam właśnie trzeba przedsięwziąć krótki trek, żeby się tam dostać. 500 metrów po jakichś schodach, także myślę, że damy radę. Zaparkowaliśmy już naszego kampera, no i udajemy się za chwilę na naszą pierwszą wyprawę. We're more likely gonna die of exposure
from the wind. No mamy tutaj tak zwany nature's window, czyli okno przyrody. Można tutaj sobie zrobić zdjęcie, można tu wejść, sobie usiąść. W dole płynie rzeka Kalbari, tam. I widać tam jak ona zakręca. Tutaj jest taki przełom tej rzeki. Można to pięknie widać z góry. Pięknie widać to z góry, z drona. Można to zobaczyć. Można tutaj troszkę sobie usiąść, zrobić zdjęcie, nakręcić filmy, polatać dronem. No, my zrobiliśmy to wszystko. Dalej, jeśli chcecie, to jest jeszcze taki pomost tutaj, zwany Skywalk. Można się na niego też wdrapać. To jest tam parę kilometrów stąd samochodem. Można na niego wyjść. Jest fajny widok na kanion, na tą przepaść, która jest w dół, w dole. I jedna rzecz, że są tu jakieś musztrzyska wredne, które gryzą i mi pogryzły nogi. No ale poza tym jest naprawdę pięknie. Tak jak mówiłem, w Australii czerwone skały, zielone krzaczki, niebieska woda. Zachodnia Australia głównie składa się z takich krajobrazów, ale one są naprawdę piękne. Jest tu strasznie cicho, słychać tylko ptaki jakieś skrzyczące. No jest trochę ludzi też tutaj, ale także jesteśmy tu z Krystianem i ludzie robią sobie fotki. No i przychodzą, odchodzą, my tutaj siedzimy. Jest bardzo sympatycznie. Także polecamy Wam to miejsce. No, nie jest to daleko od Hutt Lagoon, którą widzieliśmy przed chwilą. Droga jest dobra. Nawet nie było żadnych martwych kangurów na poboczu, znaczy, że chyba bezpiecznie jest tutaj jechać, bo wczoraj, kiedy jechaliśmy w deszczu, widzieliśmy dużo martwych kangurów na poboczu i zastanawialiśmy się, czy my też jakiegoś nie skosimy w tej ciemności. No ale udało się nie. Na szczęście. Definitely. I mean, my eye is more worth a stop than the Pink Lake. Yeah? Yeah, sure. You think this is better than the Pink Lake? Yeah. Yeah, it's nice. It's beautiful mountains. Well, so Christian made all the calculations, like a good German engineer. And it turns out that we have to keep driving, unfortunately. We would have loved to spend a few more hours here just hiking, especially the weather is nice, it's not too hot. It's sunny, it's beautiful, but well, somebody has to drive to Denham. Taką fajną rzeczą jest to, że ja sobie mogę tu siedzieć, robić coś na komputerze, o. A Christian sobie tam jedzie, o. O. Także można tu spokojnie pracować nad nowymi odcinkami w podróży.